Cześć! Ostatnio sprawdzałem dla Was, jak radzi sobie geofencing w kamerach samochodowych w sytuacji, kiedy kamera zgubi sygnał GPS-u. Pojedzie na przykład na parking podziemny. Teraz małe uzupełnienie dla tego poprzedniego testu. Wtedy bazowałem na kamerach Viofo. Tym razem sprawdzam, czy takie samo zachowanie będzie w sytuacji, kiedy będziemy mieli inny wideorejestrator. Tym razem na przykładzie kamery ViewRoid S1. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Ok, kamera zamocowana już w tym samym miejscu, gdzie podczas poprzedniego testu zamocowana była kamera Viofo. Jadę teraz na dokładnie ten sam parking podziemny, ustawiając wcześniej geofencing dokładnie w tym samym miejscu przed wjazdem na parking, czyli te same warunki, ten sam test. Sprawdzamy sobie po prostu, jak poradzi sobie inna kamera. Czy będzie tak samo, czy będzie inaczej? Czas to sprawdzić. Ustawiam teraz geofencing. I mogę już wjeżdżać na parking, żeby sprawdzić. Analogicznie jak w przypadku kamery Viofo, kamera po zgubieniu GPS-a również rozpoczęła nagrywanie w trybie parkingowym, czyli do poprawnego działania geofencingu jest wymagany sygnał GPS niezależnie tutaj od marki, od producenta kamery. I analogicznie jak w przypadku Viofo, po wyjechaniu już na zewnątrz, w tym miejscu, gdzie ustawiałem geofencing, kamera złapała GPS i tutaj już się normalnie wyłączyła, czyli geofencing zadziałał wtedy, kiedy ma już sygnał GPS, czyli drugi test, ten sam rezultat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.